Witajcie. Ptaszki ćwierkają, że chyba małymi krokami zbliża się wiosna. Czas ogarnąć nasze maszyny. No moja po tych przejażdżkach małych zimowych trochę po dupie dostała. Zobaczcie, jak łańcuch wygląda. Trzeba by go ogarnąć. Ale żeby go ogarnąć, to przydałaby się stopka centralna, którą udało mi się nabyć, nieużywaną, SW Mototech w dobrej cenie. Także będziemy ją montować. Mam nadzieję, że będzie pasować. Bierzmy się do roboty. Tak wygląda cały zestaw, czyli jest stopka, jakieś wspólniki montażowe, śrubki, podkładki, sprężyna. To są chyba jakieś dystanse. Nie wiem, jest instrukcja do tego, zaraz będziemy patrzeć. No, jest jakiś cały katalog części i akcesoriów do Wistroma i schemat, jak montować, z opisem wszystkich śrub. Tu jest jeszcze specyfikacja cała śrub. Także przystępujemy do działania. Najpierw porównajmy mniej więcej, czy są takie punkty montażowe. Ale widzę, to na przykład jest na wydechu. To jest chyba jakiś odbojnik. Te stelaże. Sprężyna jest z tamtej strony, czyli ten stelaż musi iść z tamtej strony, a ten stelaż musi iść z tej strony. To musi wejść tak. O. A to musi wejść tak. Coś takiego by musiało być. Dobra, jak to założyć? To by miało być tak. To. I to by trzeba było wsunąć tutaj. Czy tu gwint istnieje w ogóle? Ciekawe. Może właśnie sprawdźmy gwinty, kurde. Tyle piachu i wszystkiego. To trzeba przegwintować najpierw. No coś tak nie bardzo. Nie, idzie. A tu idzie grubsza śruba na klucz 17. Czyli to jest chyba 10, tak? Po fachowemu. Kurde, też ciężko. Spróbujmy. Idzie. Okej, spróbujmy. Ale tu jest jakiś luz taki. Widzę. Tu się dystanse daje. Wychodzi na to, że na każdą śrubę jeszcze idą dystanse. Czyli pod płytę montażową między element konstrukcyjny motocykla, a pod to trzeba jeszcze ten dystans wsadzić. Tylko ciekawe, czy z dwóch stron one wejdą wtedy. Dobra. Trzeba trafić. Gdzie jest kluczyk? Dobra, tu pasuje. Tak. Załapane. Teraz musimy złapać drugą stronę. No, wejdą dystanse. Czyli jest wszystko tak, jak miało być.
kurczę, jak tam rękę wsadzić. Tu mamy załapane. I ostatnia śruba. Tutaj. Ładnie na wcisk wchodzi. Jakby stąd było. To mi się podoba. Dobra, tu siedzi. Teraz pozostaje nam założenie sprężyny i tego odbojnika, żeby się mogła stopka opierać. To jest taki kwadrat na wydechu. Teraz jak to zaciągnąć, kurczę? Są tu jakieś tipy? Czy są tu jakieś tipy i porady? Jak to zrobić? Ocie kurde, zaraz podrapiesz. Zaraz podrapiesz. Jak to założyć? Gdzie tu jest najbliżej? Tutaj? Czy na wyprostowanym? Może na wyprostowanym będzie lepiej. A, ten odbojnik jeszcze może załóżmy. Kurde, już ta śruba nie sięgnie. A dobra, kurde. Ja wsadzałem tak, a przecież tutaj jest otwór na śrubę. Och, ty specjalisto. Dobra. To mamy. Gumeczkę wsadzimy. Tak. Okej, gumeczka siedzi. Teraz by trzeba powalczyć z tą sprężyną. Najgorzej. Ciężko, panowie, ciężko. Co tu kurde zrobić? Jest twarda jak diabeł. Ja pierdzielę, nie będę musiał rozkręcać wszystko znowu. Dobra, chyba będę musiał ten wspornik odkręcić. Może wtedy się uda jakoś to zrobić. Kurde. Masakra. Dobra, tu są tulejki. Coś nam to dało? Czy nic nam to nie dało? No trochę lepiej, ale bez szału. Tu zakładamy. Aj, cholipa. O! Weszło tam? Weszło. Ale masakra. Ok, teraz test stopki zrobimy. I co, stoi? Stoi stabilnie. No tak w miarę. W górze, w górze. Dobra. O to chodziło. No, wychodzi na to, że łatwiej by było, jakby napisali, proszę najpierw założyć sobie sprężynę i wtedy montować to już na motocyklu. A tu jest tylko rozpiska, śruby, podkładki, bla bla bla. To jednak są momenty podane, jak przykręcać.
ósemki 23 Nm, a dziesiątki 46. Dobra, na oko. Jak widzicie, maszyna umyta, już trochę lepiej wygląda, może poza tym wydechem trochę przyrdzewiałym. Łańcuch się doczyścił, jest nasmarowany. Proszę bardzo. Powinien jeszcze polatać, trochę luzów nie ma. Na zębatce tutaj, jeszcze go podciągnę troszkę. Opony by trzeba wymienić, bo już stare i łyse. I nie wiem, czy to sam robić, czy oddać komuś na serwisie, żeby wyważył od razu, bo tu jest jeden ciężarek z tyłu na tej feldze, z przodu nie ma ciężarków. Albo sam wymienię i dopiero jak będzie biło, to dam na wyważenie. Ale nie wiem, hamulce trzeba przejrzeć, olej wymienić, bo w maju przegląd. Fajnie jakby przeszło. A tak co jeszcze? Manetki grzeją jak wściekłe, nawet jak jeździłem przy 0 stopni, to na najmocniejszym grzaniu aż za mocno. Także jestem bardzo zadowolony. Mam jeszcze parę pomysłów, co tu przerobić, usprawnić, także parę filmików i kontentów będzie z drutowania, kręcenia i elektryki. Tymczasem pozdrawiam. Jak macie jakieś typy, jakie oponki założyć, to dajcie znać w komentarzach. Ja rozważam Mitasy, te E07 chyba one są. Na razie.